Witaj na moim kanale. Skoro tu trafiłeś, zapewne jesteś już na końcu internetu. Ale poczekaj. Jeśli lubisz uprawiać warzywa, owoce i grzyby, tak jak ja, to ten kanał jest dla Ciebie. Wyobrażasz sobie, że wychodzisz do ogrodu i wracasz z koszem pełnym warzyw? Wyobraź sobie, jak rano sięgasz po dojrzałego, ogrzanego słońcem, jeszcze mokrego od rosy, soczystego pomidora. Masz już ochotę posadzić własne warzywa? Może jesteś doświadczonym ogrodnikiem, a może dopiero zaczynasz swoją przygodę i nie wiesz, jak się do tego zabrać. Poznaj tajniki uprawy i najskrytsze sekrety ogrodu. Jak uprawiać ekologicznie własne jedzenie, jak zbudować ogród, w którym za pomocą odpowiedniej wiedzy to nie Ty będziesz musiał go pielęgnować, tylko sama Matka Natura zajmie się tym za Ciebie. Uzyskanie równowagi między szkodnikami a pożytecznymi organizmami to klucz do sukcesu w bezstresowej, owocnej uprawie zdrowych warzyw. Ekologiczne to nie znaczy, że warzywa są jakieś wybrakowane, krzywe, małe, z plamami. Wcale nie, to znaczy, że w Twoim ekologicznym ogrodzie coś jest nie tak. Została zachwiana równowaga międzygatunkowa. Silne rośliny w dobrej glebie pokonują choroby i szkodniki, nie trzeba używać pestycydów. Chodzi o równowagę, bo usuwając szkodniki, usuwa się też owady pożyteczne. Po II wojnie światowej nastąpił rozkwit środków ochrony chemicznej. W rolnictwie liczyła się wydajność, zdrowie było na drugim planie. To były najnowsze technologie tamtych czasów. Zabijano szkodniki, by osiągnąć dużą wydajność i duże plony na masową skalę, by wykarmić ludzi. Zdrowy, ekologiczny ogród, w którym pożyteczne organizmy królują nad tymi złymi, pozwoli Ci uzyskać znacznie lepszej jakości i większe plony niż te uprawiane sztucznie i z marketu. Ekologiczny ogród to zdrowy ogród i ja pokażę Ci, jak to osiągnąć. Od 15 lat uprawiam swoje ekologiczne warzywa i pozwól, że przeprowadzę Cię przez trudy uprawy, jeśli Twoje uprawy nie będą chciały współpracować i będziesz potrzebować pomocy. Pozbieraj ze mną plony i czerp radość z upraw własnych warzyw i owoców. Nawet uprawa grzybów nie będzie dla Ciebie wyzwaniem. Wytworzenie własnej żywności sprawi Ci wiele radości, a z odpowiednią wiedzą, którą mogę Ci zaoferować, uprawa stanie się wyłącznie przyjemnością. Znajdziesz tu wskazówki dla zupełnych laików rozpoczynających swoją przygodę, ale kilka sekretów dla tych ogrodników pro myślę, że też się znajdzie. Czy wiedziałeś, że aby mieć ogromne warzywa liściaste jak szpinak, potrzebują azotu, natomiast by osiągnąć ogromne owoce, np. pomidora czy dyni, należy zastosować już potas, nie azot? Naturalny potas uzyskasz z żywokostu, natomiast azot z pokrzywy. Możesz zrobić z nich gnojówki. Natomiast jeśli chcesz mieć porządne plony warzyw korzeniowych, pamiętaj o nawożeniu fosforem. Czy wiedziałeś, że z gnojówki ze skrzypu polnego i pokrzywy uzyskasz stymulator wzrostu z dużą zawartością tytanu? Zerwij pierwszy zalążek kwiatu owocu rośliny, a ta wyda znacznie większy i znacznie szybciej plon. Mszyce i szkodniki na warzywach? Żaden problem. Wystarczy, że opruszysz je popiołem drzewnym z ogniska, spłuczesz wodą i po sprawie. Posadź rozchodniki, które przyciągają bzygi i białe kosmosy, które przyciągają biedronki. Te z kolei żywią się mszycami. A może masz ślimaki i chcesz się ich pozbyć? Wiedz, że one nie lubią wiórów i grubej kory, a rozsypanie mączki kukurydzianej ma zgubny wpływ na ich system trawienny. Podlewanie warzyw wcześnie rano zapobiega infekcjom grzybowym i pamiętaj, że powinny obecnąć do godziny 17. Nie mogą pozostać mokre na noc. Oprysk z wody utlenionej pomoże Ci uporać się z szarą pleśnią i wirusami, natomiast oprysk z drożdży i mleka pomoże na wiele chorób grzybowych. Te i wiele innych porad czeka na wyciągnięcie ręki. Znajdziesz je na moim kanale. Niech ten rok będzie rokiem, w którym założysz udany ogród. Mało tego, jak już osiągniesz sukces i pozbieramy plony, pokażę Ci, co z nimi zrobić. Setki przepisów mojego autorstwa czeka na Ciebie, aby się odkrył. Jak spożywać, jak przechowywać i co ugotować z wytworzonych przez siebie plonów. Co powiesz na delektowanie się najlepszymi warzywami i owocami, jakie kiedykolwiek jadłeś? Jeśli nigdy nie próbowałeś świeżego jedzenia z ogrodu, będziesz zdumiony słodkimi, soczystymi smakami i żywymi teksturami. Nie ma nic lepszego niż świeże warzywa, zwłaszcza jeśli uprawiasz je sam. A możesz to zrobić. Czy wiedziałeś, że zbyt ciepła pogoda sprawia, że wyrastająca sałata staje się gorzka? Burak liściowy ścinany regularnie będzie wytwarzał wciąż i wciąż nowe liście z jednej rośliny przez cały sezon. Regularne podawanie warzyw zapobiega wybijaniu w pędy kwiatowe. Czy wiesz, że nie można łączyć nawożenia obornika z wapnowaniem? Wiesz, że oprócz samej rzodkiewki możesz też jeść jej liście?
Bakłażan staje się dojrzały, gdy jego skórka zaczyna błyszczeć. Za wcześnie wysiana marchew daje kiepskie zbiory. Pewnie nie wiedziałeś, że gdy pchełki ziemne zrobią dziurki w liściach rzepy, ta staje się twarda. Kalarepę warto siać po warzywach strączkowych, a ta fioletowa jest wytrzymalsza. Szczyty bobu możesz oberwać, gdy atakują mszyce, to zapobiegnie ich pojawianiu się. Regularne zbieranie fasoli powoduje nasilenie jej produkcji, a przycinanie krzewów powoduje rozkrzewienie krzaka i większy plon. Również cukinia, która lubi wodę, zbieramy jak najczęściej. To napędza produkcję. I jako ciekawostka, małe owoce to cukinie. Potem rosnąc przeobrażają się w kabaczki. To ta sama roślina, ale ma inny smak i fakturę. Założę się, że zawsze się nad tym zastanawiałeś. Należy regularnie zbierać papryki. Jeśli zostaną na krzaku, roślina uzna, że już wykonała zadanie i przestanie produkować więcej owoców. Usuwając dolne liście pomidora i pędy boczne, roślina skieruje całą swoją energię na wytworzenie owocu. Mokra gleba sprzyja chorobom grzybowym, dlatego liście nie powinny jej dotykać. Wiedziałeś, że jeśli lipiec i sierpień będą zimne, twoje dynie będą małe? Jedna roślina może wykarmić 3-4 dynie, resztę należy usunąć i tak nic z nich nie będzie. Truskawki należy wymienić co 3 lata, bo stają się podatne na choroby. Kwiatostan czosnku koniecznie usuń, będziesz mieć 2 razy większe główki. Ziemniaki możesz uprawiać nawet z obierek. By mieć dobry plon, zapewni mu dużo fosforanów. Jeśli groszek przestał rosnąć, zapewne zaatakowała go zielona mszyca. Zbieraj go często, by napędzić produkcję. Dodatkowo korzenie groszku, jak innych strączkowych, wprowadzają azot do gleby. Przerośnięty groszek wabi ćmę grochową, która składa w nim jaja. Najlepszą metodą na rdze jest dobry drenaż, przepływ powietrza i dużo słońca. Przekopanie gleby na głębokość łopaty pomoże Ci pozbyć się szkodników glebowych i patogenów beztlenowych. Jeśli owoce opadają, to oznaka, że brak zapylenia. Kapustne sadzimy głęboko w glebę i mocno ugniatamy, wtedy będą duże. Im mniejsza grządka, tym szybciej wysycha i trudniej ją prowadzić. Wszystkie kwiaty będą kwitły dłużej, jeśli zerwiemy przekwitnięte główki. Ciekawe? A może masz ochotę na własne grzyby? Proszę bardzo, mówisz? Masz. Nie musisz nawet chodzić do lasu. Uprawiaj smardzy, boczniaki, sowy, pieczarki, a nawet grzyby leśne. Poradniki, jak zrobić własną grzybnię za darmo, znajdziesz właśnie tu, więc nie szukaj dalej. Wiedz, że grzyby pomagają też w uprawie warzyw. Chodzi tu o grzyby mikoryzowe, a takie możesz pozyskać na przykład z korzenia babki lancetowej, posiekać je i dodać do korzeni warzyw. Plon będzie ogromny. Uprawiaj warzywa, podziwiaj przyrodę, zbierz plony i ugotuj coś smacznego. Poznaj sekrety ogrodnika. Jedz zdrowe warzywa prosto z własnej grządki. Pokażę Ci, jak je uprawiać i jak je ugotować. Zapraszam.